Jak odpoczywać, kiedy masz ADHD? Jak po prostu siedzieć i nic nie robić? Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem, z napadami obiadania, jedzeniem emocjonalnym, czy jakąkolwiek inną utratą kontroli nad jedzeniem. I dzisiaj skupimy się na bardzo ważnym temacie. On może się wydawać taki błahy, prosty dla niektórych, ale jeśli chodzi o zwłaszcza kobiety z ADHD, no to pojawia się bardzo duży problem z odpoczywaniem. A ten brak odpoczynku bardzo często kończy się jedzeniem, bo dla wielu z nas to jedzenie jest, nazwijmy to, bezkarnym odpoczynkiem. Czyli czymś, gdzie my możemy sobie pozwolić na ten odpoczynek, bo nikt nie oceni tego w żaden zły sposób, co później potrafi skutkować tym, że w momencie, kiedy potrzebujemy tego odpoczynku, no to jemy. No, co oczywiście też później wpływa na to, że jemy więcej niż potrzebujemy. Jakby wiesz, o co chodzi. Więc jak odpoczywać? Bo bardzo często w kontekście kobiet z ADHD ten odpoczynek wygląda raczej w ten sposób, że cały czas coś robimy, że no jesteśmy takim małym robotem, który robi po prostu następne zadania, nawet jak to są czasami takie przyjemniejsze zadania, no to one i tak nadal są zadaniami tego, że dzisiaj jeszcze trzeba pójść pobiegać, że jeszcze dzisiaj trzeba posprzątać to, ogarnąć tamto i na końcu w sumie brakuje czasu, miejsca na to, żeby nic nie robić. Albo robić tylko rzeczy takie bardziej dla przyjemności, dla siebie. Więc rozdzielmy ten temat na dwa aspekty. Na robienie rzeczy dla siebie i później nie robienie po prostu nic. Pierwszą, najważniejszą rzeczą. Odpoczynek jest produktywny. Ja wiem, że możesz mieć myśli, że jak leżysz sobie na kanapie, oglądasz serial czy tam cokolwiek innego, to nie jest produktywne. Ale jest, bo my potrzebujemy odpoczywać, żeby móc robić później więcej. I w momencie, kiedy my się zajeżdżamy, no to bardzo często i tak to ciało sobie ten odpoczynek weźmie na bazie tego, że nie będziesz mogła wstać z łóżka, albo będziesz musiała wziąć L4, bo cię po prostu zmiecie z planszy, więc ten odpoczynek jest produktywny. Drugą rzeczą, no to scrollowanie TikToka czy innych social mediów, no to akurat nie jest odpoczynkiem. Tak? To już dużo lepszą opcją będzie pójście po prostu spać, niż siedzenie i taki doom scrolling, bo to jest faktycznie coś, co nie odpręży nas w żaden sposób, zaleje mózg dopaminą, spoko, może będzie przyjemnie przez chwilę, ale generalnie będzie nas cały czas bodźcowało i to nie jest coś, co będzie nam sprawiało, będzie dawało nam ten odpoczynek. Więc jak robić rzeczy, które faktycznie pomogą nam odpocząć? Jedno zadanie, które powiedzmy składa się z takich dwóch elementów i stosunkowo jest często po prostu łatwe, proste do wprowadzenia. Łatwe, nieproste. Po pierwsze, zrobić sobie taką listę rzeczy, które lubisz robić, które są dla Ciebie przyjemne i które nie szkodzą Tobie. To też bardzo istotny element, bo jak lubisz się napić lampki wina, to może nie bierzmy tego tam konkretnie, bo nie chcemy łączyć też innych substancji z odpoczynkiem. Więc wypisujesz sobie taką listę rzeczy, które lubisz robić, które sprawiają Ci przyjemność. Staramy się zrobić oczywiście jak najdłuższą rzeczy, które może kiedyś Ci sprawiały przyjemność, już dawno tego nie robiłaś, ale skupiamy się na tych różnych rzeczach i chcemy, żebyś codziennie też sobie tak załóżmy, że to nie musi być realnie codziennie, bo to też życie z życiem nie zawsze faktycznie się udaje, ale chcemy w miarę regularnie robić sobie te rzeczy przez 5 minut dziennie. Żeby ten próg wejścia był bardzo niski, żeby to było dla Ciebie prostsze, łatwiejsze, a nie to, że żeby zrobić coś dla siebie, to musisz poświęcić na to 30 minut, godzinę i robi się problem, bo nie masz na to dzisiaj czasu. 5 minut potencjalnie znajdziesz każdego dnia, więc zacząć od małego progu wejścia i tak zacząć budować taki czas dla siebie, powoli, później go oczywiście w miarę możliwości rozszerzając, dbając bardziej o swoje potrzeby, o to, czego Ty w danym dniu potrzebujesz, co sprawi Ci większą przyjemność, bo czasami będziesz potrzebowała, nie wiem, pójść na spacer, a innego dnia będziesz potrzebowała poleżeć pod kocykiem z herbatką i poczytać książkę. Więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co jest dobre, co jest złe, tylko to, jakie masz potrzeby w danym dniu, jak Ty jesteś przebodźcowana lub nie i jakie masz też zasoby. Drugim elementem no to jest takie uczenie się nie robienia nic, a w sumie bycia ze swoimi myślami i nie wkręcaniem się w nie. No i tutaj możemy wrzucić ten aspekt medytacji. Czyli tak naprawdę dla mnie medytacja to jest coś, gdzie uczymy się żyć ze swoimi myślami i nie wkręcać się w nie. Czyli to, że coraz bardziej i lepiej jesteśmy w stanie zarządzać tymi myślami, że one sobie są, bo one będą się pojawiały i tutaj na to nie mamy akurat wpływu, ale mamy wpływ na to, czy już się w te któreś z myśli wkręcamy, czy nie. Musimy oczywiście pamiętać też, że te myśli krytyczne różnego rodzaju, czy czarne scenariusze, czy krytyczne, one są bardziej stymulujące, więc dla osób z ADHD bardzo często są po prostu tymi myślami częstszymi, bo dają
właśnie tą stymulację. Bo bardzo ciężko, znaczy może nie bardzo ciężko, tylko ciężej jest z myśli pozytywnych wygenerować aż taką stymulację. I jak medytować, żeby gdzieś tam w ogóle pomóc sobie w tym wszystkim i w tym całym funkcjonowaniu. Oczywiście możemy korzystać z różnego rodzaju gdzieś tam medytacji prowadzonych, one też zawsze na początek są spoko i dają radę. Jak ja bym miał coś polecać, to najprostszą rzeczą odpalić sobie taki budzik bez dźwięku na wibrację na 8 minut i przez te 8 minut siedzieć z zamkniętymi oczami i skupiać się na przykład na swoim oddechu. I w momencie, kiedy gdzieś tam różne myśli nam sobie odpłyną, to do tego, żeby gdzieś tam wracać do tego punktu wyjścia, czyli na przykład tego oddechu. Oczywiście możemy też pójść trendami, które aktualnie są w internecie i tak jak gdzieś tam są live'y, czy filmiki osób, które ustawiają sobie timer na te 15-30 minut, godzinę i nagrywają, jak nie robią nic, to też jest jakiś sposób tego, że faktycznie po prostu siedzieć i nic nie robić, ponudzić się i tyle, ale tak naprawdę no to zarządzanie myślami jest o tyle istotne, że to ono najbardziej nas obciąża. To ono najbardziej nas obciąża, jeśli chodzi o to nie robię nic, o to, żeby gdzieś tam brać ten czas dla siebie, bo bardzo często u osób z ADHD, zwłaszcza kobiet z ADHD, gdzieś tam ten aspekt odpoczynku jest czymś złym. Musi się pojawiać cały czas jakaś aktywność, musi być ta produktywność bez przerwy, a długoterminowo to jest niestety coś, co po prostu zajeżdża. A jeśli masz problem ze swoją relacją z jedzeniem i masz ADHD lub podejrzewasz, że masz ADHD, to koniecznie kliknij link w opisie tego filmu, zapisz się na bezpłatną konsultację i zobacz, jak może inaczej wyglądać Twoje życie i funkcjonowanie z ADHD.